Siemanko, witam. Jak widzicie, troszeczkę tutaj części leży. Jak wiecie z tytułu odcinka, dzisiaj robimy jakby jedną rzecz lub może dwie rzeczy. Zobaczymy co nam się uda, ale pokażę wam co przyszło, co na pewno będziemy robić w najbliższych odcinkach. Pierwsza rzecz to jest taki czujniczek położenia hamulca czy świateł stop. Czasami mi się wyświetla błąd ABS-ESP na desce rozdzielczej. Ponoć to może być również spowodowane tym. Na komputerze nic nie pokazuje, ale spróbujemy. To tylko dwie dyszki, także zawsze mogę to oddać, tak? To myślę, że będzie coś fajnego. Światła do jazdy dziennej łącznie z kierunkowskazami. Wiem na pewno, że będzie troszeczkę zabawy, bo tutaj w Audi mamy ten taki jakby plastik, tą nasadkę, gdzie się wkłada żarówkę i będziemy musieli tutaj pokombinować z przewodami, ale zrobimy to na pewno w jednym z odcinków. Cóż jeszcze? No, z tych większych rzeczy uszczelka na stronę kierowcy, na lewą stronę, żeby uszczelnić pokrywę zaworów. Tutaj jest, moi drodzy, taka pierdoła, ale jakże ważna, o której jakby często się zapomina. Taki o-ring. Chcę wymienić płyn chłodniczy. No, jest już zimno. Chcę go wymienić po prostu dla świętego spokoju. No i żeby tutaj spuścić, z tego co widziałem, to żeby tutaj spuścić wodę, to musimy po prostu odpiąć jeden z węży i tam idzie taki o-ring. Ale myślę, że dzisiaj zajmiemy się tym, czyli wymianą sondy lambda. Tak, bo mi tutaj tak jak... Oj, przepraszam was za to. Na wielu filmikach już widzieliście, że się świeci ten błąd tej sondy. No i spróbujemy go sobie tutaj wymienić, tak? Sonda nowa. Mam nadzieję, że dobry bo tych oznaczeń do tych sond jest kurde co portal to inne oznaczenie. Zaraz wam pokażę, gdzie się znajduje sonda, tylko to uprzątnę, otworzę maskę i powoli będziemy się zabierać do roboty, także zapraszam do oglądania, subskrybowania. Jak widzicie, będzie się działo jeszcze więcej niż tylko to, co tutaj jest pokazane. Dobra, no to słuchajcie, w tym silniku są w ogóle 4 sondy lambda, tak? Dwie są jakby przed katalizatorem, jedna jest mniej więcej tutaj, druga mniej więcej tam. Dwie są za katalizatorem i do tych dwóch za katalizatorem jest spoko, bo dostęp jest swobodny od spodu samochodu, tak? Nam chodzi o sondę dokładnie tą. Skąd wiem, że ta? No bo zczytałem sobie błędy po prostu z komputera. Pokażę wam bardzo fajną końcóweczkę, którą między innymi ja używam i aplikację na telefon. Możecie sobie ją szczytać, kasować błędy, większość błędów, także jak najbardziej fajny. No ja mam jeszcze tutaj dosyć ciepły ten płyn, więc muszę chwilę poczekać. Na pewno jest do wywalenia zbiorniczek, muszę go jakoś odsunąć i na pewno wiem, bo już raz go ściągałem, żeby założyć te wężyki pociśnienia. Mam tutaj mało miejsca, bo idą przewody od gazu. Ale zobaczymy, jak zdejmę ten zbiorniczek, czy tam go odchylę. Zobaczymy, ile mamy wtedy miejsca. Tak sobie czekam, aż to wystygnie tutaj ten silnik. No i mówię, kurczę, kupiłem kiedyś tutaj tą membrankę Odme, tak? To jest oryginalna od Audi. Podejrzewam, że jest tutaj od nowości. No, w środku widać taki budynek jakby, czyli gdzieś tutaj się wilgoć dostawała. Ale zobaczcie, co jest w środku tego, aż tak to tutaj kurczę nie widać. Nie wiem, jak wam to pokazać. Może tak. Chwilunia. W środku jest syf. No i to jest między innymi to, o czym ja też mówię, że chcę ściągnąć tutaj cały dolot i poczyścić wszystko, bo tam mi się wydaje, że jest pełno nagaru po prostu i to blokuje też tutaj przepływ powietrza, przepływ mocy, nie? Tutaj mam nowy do pranu. Ile wytrzyma, tyle i wytrzyma. Ponoć wytrzymują one rok, 2 albo i nawet więcej. 4 dyszki. Także wkładam go i wymieniam. No i czekam oczywiście, aż ostygnie ten silnik. No i lipa straszna, powiem wam. Nawet nie widać tej sondy jeszcze. A ona jest tu.
I teraz tak, normalnie te przewody nie idą tam, one jakoś idą tutaj. I nie ma tych przewodów, bo to są przewody od gazu. Więc wiecie, tu bym miał dostęp, bo bym sobie wsadził całą rękę. A tak to kurna dostępu jest tyle co nic. Ciekaw jestem, czy jakbym odkręcił tu i tu, nie, te dwa węże, je jakoś dał na bok, czy by się udało, tylko że to jest kurna znowu od parownika wszystko, to bym musiał spuścić wodę z chłodnicy. Dobra, muszę to przemyśleć, co tutaj zrobić. Jest jakiś postęp, mały sukces. Odkręciłem te dwa krótce od wody tutaj od parownika. No i tak jak myślałem, ukazał mi się tutaj dostęp do sondy. O, widzicie? Ona już... Kurczę, muszę was tam z tym telefonem włożyć. O, tam jest sonda. Się błyszczy. Także nie powinno być tutaj... No dobra, nie kracz chłopie, nie powinno być problemów, bo jeszcze dużo może się zdarzyć. O, ona jest tam. Także ja muszę popróbować, jakim kluczem tutaj się do niej dostać. No i spróbować ją jakoś odkręcić. Popsikałem ją już WD-40, także mam nadzieję, że bez problemu się uda. Gorzej z tym, słuchajcie, że sporo płynu uciekło. No i jak uciekł płyn, nie wiem czy wiecie, ale tu nie wystarczy jego tylko wlać, ale trzeba też odpowietrzyć nagrzewnicę. No ja jestem sam, więc będzie to problem, ale mam nadzieję, że się uda i że to też wam pokażę, także no cóż, próbuję odkręcić tą sondę. Dobra, czas na aktualizację. Praktycznie godzinę później mam ją. Słuchajcie, mam ją. Szkoda, że dopiero teraz mogę na niej sobie tutaj numery spojrzeć. Nie wiem, czy tutaj fokus się da, ale jest 077 906 265, a poniżej jest 0258 006 059. Słuchajcie, dojście tragiczne dlatego, że jak już tam wsadzicie klucz, a co nie jest łatwe, bo po prostu nie ma miejsca, żeby wsadzić tam ten klucz, to nie ma jak się zamachnąć, żeby to odkręcić, wiecie, ten pierwszy ruch, żeby to puściło, tak? Więc cały dolot, tu jest wszystko odkręcone, tu trzeba jedną ręką sobie pomóc, z tej strony wsadzić klucz tak, żeby on był w tamtą stronę i spróbować to poluźnić. Mało tego, ta sonda jest wkręcona, słuchajcie, nie tak, tylko tak. Więc mając ją wkręconą w ten sposób, z tej strony, czyli od tej strony, kluczem nie podejdziecie. Da się to tylko zrobić tam lub tutaj. No i tutaj powiem wam, ja zrobiłem takie coś, że ten klucz wsadziłem tak i miałem dosłownie pół centymetra ruchu i go ruszyłem w tą stronę i ona puściła. I nie wykręciłbym jej na pewno bez tego, czyli bez klucza do numer 22, ogólnie to jest na 22. Nie wykręciłbym tej sondy bez tego, ale nie dlatego, że tu użyłem jakiegoś sposobu, tylko jak już poluzowałem, to możesz nałożyć i o to się zaprzeć, o tą końcówkę i odkręcać, poluzowywać, bo ręką to jest jednak, wiecie, pordzewiałe i tak dalej i się nie da, to się zacina. Kabel się cały tam skręca, blokuje się o wszystko, bo to jest dosyć sztywne, tam nie ma miejsca i palcami to wykręcić, no to tragedia. Ale tym się udało. No nie wiem, może gdybym miał tutaj, wiecie, to nie jest Torx, tylko to jest co innego, nie pamiętam nigdy jak to się nazywa, żeby to jakoś założyć, to by mi to łatwiej poszło, ale ja nie miałem, więc jest najważniejsze, że się udało, więc słuchajcie, da się to zrobić normalnie w garażu przy użyciu podstawowych narzędzi. No więc teraz zabierzemy się do montowania nowej, ale jeszcze sobie porównamy numery, może coś się będzie zgadzało. Nie wiem czy widzicie, ale zapewne, o dobra, może coś będzie widać. Moja nowa jest 0258 010 073, a ta stara jest 0258 006 059.
no nie wiem, no mówię wam, tyle tych rodzajów jest tego wszystkiego, że ciężko było coś wybrać. Tutaj, jak zdejmiecie ten kapturek, jest taki smar, więc ogólnie staramy się tej części nie dotykać i ten smar, żeby też tam został. Różnica pomiędzy moją nową a tą starą jest też taka, że ta moja nowa ma dłuższy przewodzik. Znaczy to nie będzie problem, no może będzie nawet łatwiej to wkręcić, będę mógł odkręcać ten przewód. No dobra, montuję to i mam nadzieję, że to jest w ogóle ta dobra sonda, że dobrze odczytałem błędy z kompa. Także ja to tam jakoś wkręcam i widzimy się za chwilę. Przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to rzucimy sobie okiem na uszczeleczkę tutaj pod pokrywą zaworów, którą wymieniałem. Jest suchuteńko, fajniutko, nic nie leci, także skręcanie według instrukcji jak najbardziej fajnie. Mam do was jeszcze jedno pytanie, słuchajcie, tu no takie coś. Co to jest za wtyczka? Czy ktoś wie, od czego to jest? Będę wdzięczny za jakieś informacje. A ja skręcam dalej. Leję w płyn i kasuję błędy i odpalamy. Pokażę wam, czym kasuję błędy. Najtańszy sposób. Bardzo skuteczny. Wszędzie go zabieram ze sobą. Taką małą dostaweczkę. Także nie rozłączajcie się jeszcze. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali, czy to zadziała, bo tak jak mówię, ta sonda troszeczkę jest inna w sensie numeracji. No i pytanie, czy ja ją dobrze tam skręciłem, nie za lekko, żeby tam nie było żadnych przedmuchów. Znowu się zrobiło ciemno. Błędy mam wykasowane. Słuchajcie, ja korzystam z czegoś takiego. Taka tam dokładka LM, to się nazywa jakoś interfejs LM coś tam 2.7 coś. Wtykamy to pod komputer, ściągamy sobie jakąś darmową aplikację na Androida lub iOS-a i po prostu ona się nam łączy z samochodem i tam pokazuje nam wszystkie dane, czyli temperaturę powietrza, powiedzmy temperaturę układu całego, wartość przepływki, spalanie, napięcie, obroty, prędkość, no wszystko. Plus jeszcze możemy nią kasować błędy, więc ja to po prostu zabieram ze sobą, jak gdzieś wyjeżdżam sobie na wyjazdy i mam to zawsze w samochodzie, w razie gdyby jakiś błąd wyskoczył, to mogę go sobie szybko sprawdzić, tak? Tutaj ta sonda, tak jak mówię, jest wykasowana, błąd jest wykasowany i jak odpalamy sobie silnik, no to nie ma go, tak? Przy przełączeniu na gaz również go nie ma, bo on był tylko ostatnio przy przełączaniu na gaz, także sonda jak najbardziej działa, żadnych błędów na kompie dodatkowych nie ma, więc operacja udana. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli nie subskrybowaliście, to zasubskrybujcie, będzie to fajne dla mnie i jakby będzie to impuls też, żeby dalej nagrywać te filmiki i będę wiedział też, że wam się podoba, tak? Także dzięki raz jeszcze, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.